Dzień dobry wszystkim. Witam mój cały kryptogang. Dzisiejsze tematy to XRP oraz ETF, Robert Kiyosaki i kupowanie BTC na spadkach oraz Sławomir i jego wywiad w radiu oraz rozmowa o kryptowalutach. Jedziemy! Ripple i nowe horyzonty. Wprowadzenie stablecoina RLUST oraz ETF-a XRP. Ripple, firma znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności, zapowiada ekscytujące zmiany na rynku kryptowalut. Prezeska firmy, Monika Lon, ujawnia plany dotyczące wprowadzenia stablecoina RLUST na główne platformy transakcyjne, w tym Coinbase. Dodatkowo, wkrótce możemy spodziewać się uruchomienia ETF-a XRP, co może zrewolucjonizować sposób, w jaki inwestorzy podchodzą do kryptowalut. 17 grudnia 2024 roku Ripple wprowadziło na rynek RLUSD, swój własny stablecoin, który już zdobył popularność na giełdach. Lon podkreśliła, że firma planuje wprowadzenie monety na większe platformy, takie jak Coinbase, co znacząco zwiększy jego widoczność i dostępność dla inwestorów. Monika Lon zauważa, że nadchodzący rok może być przełomowy dla rynku kryptowalut, a popyt na stablecoiny znacznie wzrośnie. Odgrywają one kluczową rolę w rozwiązaniach płatniczych, a Ripple USD ma szansę stać się jednym z liderów w tej dziedzinie. W ostatnich dniach wolumen obrotu wzrósł o imponujące 211%, osiągając wartość ponad 75 milionów USD, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym aktywem. Kolejnym znaczącym krokiem dla Ripple jest potencjalne uruchomienie ETF-a XRP. Lon w rozmowie z Bloombergiem wskazała na wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia funduszu, co mogłoby przyciągnąć nowych inwestorów do rynku kryptowalut. ETF XRP byłby kolejnym krokiem w kierunku większej akceptacji kryptowalut, obok już istniejących ETF-ów BTC i ETH. Lon podkreśliła, że nowa administracja w Białym Domu oraz nowy szef SEC mogą przyczynić się do szybszego uruchomienia ETF-a XRP. Atkins jest znanym zwolennikiem kryptowalut, co może stworzyć korzystne warunki dla rozwoju rynku. Ripple ogłosiło również współpracę z Chainlink, co ma na celu zwiększenie użyteczności stablecoina na rynku zdecentralizowanych finansów, DeFi. To partnerstwo może otworzyć nowe możliwości dla inwestorów i użytkowników, a także przyczynić się do dalszego rozwoju ekosystemu Ripple. Ripple, z planami wejścia na główne giełdy oraz potencjalnym uruchomieniem ETF-a XRP, staje się kluczowym graczem na rynku kryptowalut. Wzrost popytu na stablecoiny oraz strategiczne partnerstwa, takie jak z Chainlink, wskazują na dynamiczny rozwój firmy i jej wpływ na przyszłość finansów. Ten może okazać się przełomowy dla Ripple i całego rynku kryptowalut. Robert Kiyosaki, znany inwestor i autor bestsellerów, wyraził swoje kontrowersyjne poglądy na temat obecnej sytuacji na rynku kryptowalut, w szczególności bitcoina. Jego ostatnie wypowiedzi sugerują, że spadki wartości tej kryptowaluty mogą być korzystne dla inwestorów, co budzi poważne wątpliwości, ale także otwiera nowe możliwości. Kiyosaki zauważa, że obecny spadek wartości bitcoina, który osiągnął poziom $92,000, może być postrzegany jako okazja do zakupu. W kontekście zmienności rynku kryptowalut, takie podejście może być korzystne dla tych, którzy potrafią dostrzegać długoterminowy potencjał inwestycyjny. Warto jednak pamiętać, że rynek ten jest niezwykle dynamiczny, a inwestycje w kryptowaluty niosą ze sobą wysokie ryzyko, co może prowadzić do znacznych strat finansowych dla nieostrożnych inwestorów. Kiyosaki podkreśla, że spadki mogą być korzystne, ponieważ umożliwiają zakup po niższej cenie. Wartościowe aktywa, takie jak Bitcoin, mogą w dłuższej perspektywie przynieść znaczne zyski, zwłaszcza w obliczu rosnącego zainteresowania kryptowalutami na całym świecie. Wiele analiz wskazuje na to, że aktualny rok może być przełomowy dla rynku kryptowalut, z przewidywaniami wzrostu wartości bitcoina i altów. Dodatkowo Kiyosaki sugeruje, że bitcoin może być lepszą inwestycją niż tradycyjne aktywa, takie jak złoto. Tego rodzaju porównania mogą być zachęcające dla inwestorów, którzy szukają alternatywnych form lokowania kapitału. W obliczu obecnych spadków na rynku kryptowalut inwestorzy powinni być ostrożni, ale także otwarci na nowe możliwości, które mogą się pojawić w wyniku zmieniających się warunków rynkowych. Podsumowując, obecna sytuacja na rynku kryptowalut, w tym spadki wartości bitcoina, powinna być traktowana jako potencjalna okazja do inwestycji. Inwestorzy powinni unikać podejmowania decyzji na podstawie chwilowych emocji i zamiast tego skupić się na długoterminowej strategii inwestycyjnej, która uwzględnia ryzyko i zmienność rynku. Warto pamiętać, że inwestycje w kryptowaluty mogą przynieść zarówno zyski, jak i straty,
Dlatego kluczowe jest podejście oparte na rzetelnej analizie i przemyślanej strategii inwestycyjnej. To teraz następny temat. W międzyczasie dziękuję Wam bardzo za komentarze i subskrypcje. Egrak Krypto opublikował fascynującą analizę XRP, wykorzystując teorię fal Elliota, która może otworzyć nowe perspektywy dla inwestorów. Obecna faza, oznaczona jako początek fali 3, sugeruje dynamiczny wzrost po korekcyjnej fali 2. Zrozumienie tych cykli rynkowych może być kluczowe dla strategii inwestycyjnych. W analizie przedstawiono wzór schodkowy, który ilustruje stopniowy, ale stabilny wzrost XRP. Kluczowym celem w tej fazie jest przebicie poziomu 15 USD. Warto zaznaczyć, że fala 3 w teorii fal Elliota historycznie charakteryzuje się największymi wzrostami, co czyni ją najbardziej obiecującym etapem dla inwestorów. Podpis pod wykresem „Byki wbiegają po schodach, a niedźwiedzie wyskakują z okna” doskonale obrazuje proces wzrostów cen, które odbywają się stopniowo, ale mogą przynieść spektakularne zyski. W momencie analizy cena XRP wynosiła około 2,20 USD. Projekcje analityka zakładają możliwość przełamania długoterminowych poziomów oporu, co byłoby wydarzeniem bez precedensu od wielu lat. Jeśli schemat rozwoju fali 3 będzie zgodny z przewidywaniami, może to być przełomowy moment dla XRP. Po osiągnięciu poziomu 15 USD, kolejnymi strefami oporu mogą być dalsze rozszerzenia trendu, prowadzące do jeszcze wyższych wartości. To stwarza ekscytujące możliwości dla inwestorów, którzy szukają długoterminowego wzrostu. Społeczność XRP, znana jako XRP Family, przyjęła analizę z entuzjazmem. Wielu inwestorów podkreśla, że prognoza ta wzmacnia ich wiarę w długoterminowy potencjał XRP. Dodatkowo, poprawa sentymentu wokół XRP, spowodowana pozytywnymi wydarzeniami prawnymi i regulacyjnymi, które wcześniej negatywnie wpływały na cenę, tylko dodaje paliwa do byczych nastrojów. Prognozy dotyczące XRP pojawiają się w momencie rosnącej adopcji tokena w płatnościach transgranicznych. Jego przypadki użycia w ekosystemie finansowym zyskują na popularności, co dodatkowo wspiera bycze nastroje. Poprawa sytuacji prawnej Ripple, firmy stojącej za XRP, zwiększyła zaufanie wśród inwestorów. Pozytywne zmiany regulacyjne mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście zmienności rynku kryptowalut. Prognoza oparta na teorii fal Elliota daje powody do optymizmu dla posiadaczy XRP. Potencjalny wzrost do poziomu 15 USD w fali 3 może oznaczać przełom w historii tego altcoina. W obliczu rosnącej adopcji i poprawy sytuacji prawnej, przyszłość XRP wygląda obiecująco. Inwestorzy mogą z niecierpliwością oczekiwać kolejnych kroków w tej ekscytującej podróży. Lecimy dalej. Sławomir Mencen o kryptowalutach RMF FM. Wizje i kontrowersje. W porannym programie Lider Konfederacji Sławomir Mencen przedstawił swoje poglądy na temat kryptowalut, szczególnie BTC, w kontekście planów strategicznych dla Polski. Jego wizja wzbudziła kontrowersje, szczególnie w rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim, który wyraził sceptycyzm wobec pomysłu inwestowania w BTC. Mencen zaproponował dodanie bitcoina do rezerw strategicznych Polski oraz zwolnienie kryptoinwestorów z obowiązku płacenia podatków od zysków uzyskiwanych na giełdach. Jego zdaniem kryptowaluty są przyszłością, a ich popularność rośnie na całym świecie. W trakcie rozmowy Mencen podkreślił, że pomimo niestabilności kursu bitcoina, jego wartość długoterminowo rośnie. Przykładem, który przytoczył, było jego doświadczenie z 2013 roku, kiedy to kupował BTC za $600, a obecnie jego wartość sięga $100,000. Mencen argumentował, że taka niestabilność może przynieść inwestorom znaczne zyski. Tomasz Terlikowski, prowadzący wywiad, nie był przekonany do idei stworzenia rezerwy bitcoinowej. Wskazywał na spadki wartości bitcoina, co sugerowało, że inwestowanie w tę kryptowalutę wiąże się z ryzykiem. Mencen jednak bronił swojej wizji, twierdząc, że długoterminowe tendencje wskazują na wzrost wartości BTC. W programie wyborczym Mencena pojawia się punkt dotyczący uwolnienia kryptowalut. Polityk zauważył, że w Polsce kryptowaluty są często zwalczane, co zmusza firmy do zamykania działalności lub przenoszenia się za granicę. Jako prezydent, Mencen chce dążyć do stworzenia przyjaznego prawa dla kryptowalut w Polsce, co miałoby przyciągnąć nowoczesne firmy i stworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Obecnie Sławomir Mencen ma w sondażach około 10% poparcia, co nie wystarcza do wejścia do drugiej tury wyborów, ale daje mu szansę na zajęcie miejsca na podium. Jego propozycje dotyczące kryptowalut mogą przyciągnąć uwagę wyborców,
którzy interesują się nowoczesnymi rozwiązaniami finansowymi. Sławomir Mencen w rozmowie z radiem wprowadza kontrowersyjne i ambitne pomysły dotyczące kryptowalut. Jego wizja dodania bitcoina do rezerw strategicznych Polski oraz dążenie do stworzenia przyjaznego prawa dla kryptowalut może zmienić oblicze rynku w kraju. Jednak sceptycyzm niektórych dziennikarzy, takich jak Tomasz Terlikowski, pokazuje, że temat kryptowalut wciąż budzi wiele emocji i wątpliwości. Rafał Zaorski, znany polski spekulant giełdowy, powraca na rynki po burzliwej końcówce zeszłego roku, kiedy jego prognozy nie spełniły oczekiwań. W styczniu tego roku jego aktywność na platformie X przyciągnęła uwagę zarówno zwolenników, jak i sceptyków, a jego zapowiedzi dotyczące nowych strategii handlowych wzbudziły wiele emocji. Wśród spekulacji, które poruszyły rynek, Zaorski ogłosił kilka pozycji na krótką sprzedaż, co prowadzi do pytania, czy bitcoin spadnie poniżej $90,000. Jego podejście do rynków, pełne kontrowersji i odważnych decyzji, sprawia, że wiele osób zastanawia się, czy tym razem uda mu się zrealizować zyski, czy też rynek znów okaże się dla niego bezlitosny. Czas pokaże, jak potoczą się wydarzenia w miesiącu prawdy Zaorskiego. Inwestowanie w kryptowaluty podczas spadków i korekt może być bardzo korzystne. Kiedy ceny spadają, mamy szansę kupić kryptowaluty takie jak BTC po niższych cenach, co może przynieść zyski w przyszłości. Historia rynku pokazuje, że po dużych spadkach często następują silne odbicia. Długoterminowe podejście do inwestycji może się opłacić, ponieważ wiele osób, które kupiły podczas spadków, później zyskało. Korekta rynku jest naturalnym zjawiskiem, które może prowadzić do wzrostów. Dokupowanie kryptowalut w trudnych momentach może zwiększyć naszą średnią wartość nabycia, co jest korzystne, gdy ceny rosną. Inwestowanie w solidne projekty kryptowalutowe w czasie spadków może być mądrą strategią. Warto również pamiętać, że rynek kryptowalut jest nadal w fazie rozwoju, a jego potencjał jest ogromny. Często spadki są wynikiem emocji inwestorów, co stwarza okazję do zakupu. Regularne dokupywanie kryptowalut może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka. Obserwowanie rynku i reagowanie na spadki, zamiast panikować, to klucz do sukcesu. Wielu inwestorów odnosi sukcesy, kupując w trudnych chwilach, a długoterminowe inwestycje w kryptowaluty mogą przynieść lepsze rezultaty niż krótkoterminowe spekulacje. Ostatecznie kryptowaluty mają potencjał, aby stać się główną klasą aktywów, co czyni je atrakcyjnymi do inwestycji w czasie spadków. Na sam koniec dziękuję wszystkim oglądającym i komentującym na kanale. Dziękuję także za subskrypcję i przypominam, że nie są to porady inwestycyjne oraz że są to tylko wiadomości zebrane z sieci. Do następnego!